Janek, od młodzieży w WKK przez drugą, pierwszą ligę, po wyjazd do Stanów, powrót, Ekstraklasa, pierwsza liga, druga liga i znów pierwsza liga w WKK. Chyba historia zatoczyła fajne koło. Dokładnie tak. Po 7 latach, policzyłem to dokładnie, wyszło prawie 7 lat, jak tutaj wróciłem, także w tym czasie sporo się działo. Tak jak mówisz, byłem za oceanem 1 rok, później wróciłem do Polski, grałem na każdym szczeblu rozgrywek w tym kraju, także cieszę się, że tu jestem z powrotem i jedziemy. To jeśli chodzi o te Stany Zjednoczone, to był to taki trochę American Dream? Bardzo chciałem, żeby to tak było, to było właśnie moje marzenie, żeby pojechać do Stanów i się to udało. Ale w praktyce wyszło tak, że kilka rzeczy było tam takich, które mi się nie podobały, ale summa summarum uważam, że doświadczenie bardzo na plus, tak życiowo, ale koszykarsko również, ponieważ warunki, jakie tam mi stworzyli do trenowania i do rozwoju jako koszykarz, no to są nie do porównania z Polską. Chociaż nie, akurat obiekt WKK staje na wysokości zadania, to muszę pochwalić, że naprawdę super. No ale tak generalizując, to USA, a Polska i ogólnie Europa pod względem przygotowania zawodników to nieba a ziemia. To skupmy się może na tym doświadczeniu życiowym, o którym wspomniałeś. Co tak naprawdę sprawiło, że faktycznie tak życiowo się tam sporo nauczyłeś? Bo ty wyjechałeś jako 19-letni chłopak? 20-letni, po pierwszym roku studiów tam wyjechałem i to był mój pierwszy wyjazd z domu. Całe życie żyłem we Wrocławiu do tej pory. Co prawda jeździłem na liczne turnieje tam i z WKK i z kadrą, ale jednak to była pierwsza taka wyprowadzka z domu, od razu za ocean, także było trochę ciężko, a cenne doświadczenie dlatego, ponieważ poznałem zupełnie nową kulturę, zobaczyłem, jak to jest żyć w innym kraju. Jakby nie miałem tej możliwości powrotu do domu, jak było ciężko, także no, nauczyło mnie to dużo i do teraz uważam, że czerpię z tego korzyści. Okej, bo w Stanach też studiowałeś. Dokładnie. Co studiowałeś? Studiowałem tam Business Administration, także właśnie to jest chociażby właśnie z tych życiowych rzeczy, które mi pomogły, to przez to, że studiowałem tam po angielsku, to po prostu tutaj jak miałem możliwość pójścia na magisterkę, to zdecydowałem się, żeby właśnie kontynuować ją w języku angielskim. No i właśnie jestem w stanie to robić dzięki temu, że pojechałem wtedy do Stanów i tam się tego nauczyłem. Okej. Jak się gra w finale pierwszej ligi? Ale zanim odpowiesz, to jeszcze trochę taki background. Finał pierwszej ligi sezon 2013-2014 z zespołem z Kutna, z którego paradoksalnie przyszedłeś teraz znowu do pierwszej ligi. Choć wiadomo, nie ten sam zespół, ale jakieś tam nawiązanie, akcent jest. Tak, właśnie jak dochodziłem, to chłopaki, szczególnie ci młodsi, wspominali, że mnie pamiętają z tamtego czasu. No cóż mogę powiedzieć, no tak wygląda kariera, jak zauważyłem też po innych zawodnikach, krążą tu i tam wokół całej Polski, także tak po prostu to jest. Okej, no to jak trafiłeś do WKK z powrotem? Wyglądało to tak, że już w sierpniu zadzwonił do mnie trener Niedbalski i spytał się, co u mnie i jakie mam plany. Powiedziałem mu wtedy, że do końca stycznia na pewno planuję zostać w Warszawie, ponieważ chcę dokończyć studia. Co prawda został mi jeszcze jeden semestr, ale to już jest formalność, już będzie lżej, także taki był mój plan, żeby do końca stycznia zająć się tymi studiami i spróbować znaleźć pracę i tak też się stało. No ale ze względu na to, że mamy pandemię i teraz po prostu zarówno studia, jak i pracę mam zdalnie, to pojawiła się taka możliwość, żebym wyjechał z Warszawy. I w styczniu przed końcem okienka transferowego trener Niedbalski do mnie jeszcze raz zadzwonił. Spytał się, jak wygląda moja sytuacja jeszcze raz i czy byłaby szansa i czy w ogóle możemy podjąć temat, żebym przyszedł do WKK. Zastanowiłem się, porozmawiałem w pracy. Oni mi udzielili zgody, żebym mógł pracować zdalnie do końca maja. No i tak uznałem, że czemu nie. A taki był twój plan na życie, że basket plus praca, studia? Na przestrzeni całego mojego życia było tak, że koszykówka była moim priorytetem przez dokładnie 24 lata. I wtedy jakby całe swoje życie dostosowywałem pod koszykówkę. Ale też dla mnie zawsze było ważne, żebym zrobił studia, także gdziekolwiek nie byłem,
to starałem się studiować. No i co prawda właśnie przez to, że zmieniałem miejsce zamieszkania ze względu na koszykówkę, to tych czas studiów również się wydłużył. Zajęło mi 6 lat, żeby skończyć licencjat i byłem w tym czasie na 4 różnych uczelniach, w 4 różnych miejscach, także no, było kolorowo i ciekawie. Ale po sezonie w Łowiczu zmieniły mi się troszkę priorytety i uznałem, że właśnie chcę się skupić teraz na studiach i zrobić tą magisterkę, a koszykówka jakby idzie na drugie miejsce. Czyli w pewnym momencie basket szedł na dalszy plan. Dokładnie tak. Dobra, a co jednak wpłynęło na to, że nie szedłeś dalej w ten basket, tylko dobra, studia, praca? A tutaj wiele czynników zadecydowało. Po prostu po tych już kilku latach grania w zawodowym baskecie jakby zrozumiałem, z czym to się je, jak to wygląda i zacząłem się zastanawiać, jakby stworzyłem sobie taką perspektywę na następne 10 lat, jak ja widzę siebie, gdzie widzę siebie i jakby to realnie mogło wyglądać. I doszedłem do takiego wniosku, że nie chciałbym właśnie w 100% opierać swojego życia na koszykówce, tylko chciałem też mieć jakiś plan awaryjny. A później się okazało, że ten plan awaryjny stał się planem priorytetowym. Więc zależy mi na to właśnie teraz, żeby mieć dobre wykształcenie i pracę, a teraz zmieniło się to w ten sposób, że traktuję koszykówkę jako no, może nie hobby, bo aż za długo w tym siedziałem i za bardzo jednak mam sentyment do tego sportu, ale chcę grać w koszykówkę dla przyjemności. Taki jest mój cel. I właśnie to staram się robić. To jakie są trudności w łączeniu tego? No bo to nie jest łatwe, umówmy się. Przede wszystkim pogodzenie godzin pracy z godzinami treningów. Jak już mówimy tutaj o zawodowej koszykówce, no to w zdecydowanej większości drużyn w kraju treningi również są rano, co drugi dzień. No i automatycznie rodzi się tu problem, tak, z pracą, no bo jak to pogodzić? I pytanie w tym momencie, czy pracodawcy pójdą na rękę, ale z drugiej strony klub też wymaga od Ciebie obecności. Także no tu jest główny problem i w pewnym momencie w życiu trzeba się zdecydować, no bo ciężko robić 2 rzeczy naraz, a trzeba żyć. Trzeba. A to jaka jest Twoja rola, jaka ma być Twoja rola po prostu tutaj na tą dalszą część sezonu? No moja rola właśnie tutaj ma być inna niż w zespołach pierwszoligowych, w których grałem do tej pory, ponieważ nie jestem tutaj pierwszą opcją. Przychodzę tutaj jako druga jedynka. Tutaj pierwsze skrzypce gra Michał Jędrzejewski i przyszedłem tutaj właśnie, żeby pomóc drużynie i pomóc jemu, a nie przypadkiem zabierać komuś minuty. Także trener widzi mnie jako taką osobę, która tutaj da chłopakom odpocząć na te 10 minut czy 15 i w tym momencie jakby zależy trenerowi, żeby jakość gry się nie popsuła, jak wchodzą zmiennicy. No i tak to widzę, że taka właśnie to będzie moja rola, że jak pierwsza piątka schodzi z boiska, żeby odpocząć, to żebym ja wszedł i razem z chłopakami stworzyli taką grę, żebyśmy po prostu nie przegrywali, tylko utrzymywali dobry styl gry. A jak Twoim zdaniem zmieniła się pierwsza liga na przestrzeni tych lat? Dajmy na to od tego sezonu 2013-14. Wiesz co, to ciężkie pytanie, ponieważ trochę później miałem 5 lat przerwy w tej pierwszej lidze, ale obserwowałem i uważam, że to jest naprawdę solidny poziom koszykówki. Nie mamy tutaj obcokrajowców, więc liga jest stworzona z samych Polaków. W tym sezonie sporo Polaków przyszło z ekstraklasy albo po prostu zostali w tych drużynach, w których byli, a w ostatnim sezonie nikt nie awansował wyżej, także jest ta sama ilość zespołu, więc poziom jest wysoki. Nie gra się łatwo w tej lidze, ponieważ wydaje mi się, że tu naprawdę trenerzy i zawodnicy znają się nawzajem bardzo dobrze, więc znają swoje mocne strony i słabe strony, także po prostu trzeba się wykazać dużą ilością sprytu i doświadczenia i trochę zaskakiwać przeciwniku, żeby wygrywać. Jak koszykówka pomaga Ci w życiu? Uważam, że bardzo pomaga mi w życiu. Na przestrzeni lat zauważyłem, że koszykówka nauczyła mnie dyscypliny, przede wszystkim funkcjonowania w zespole, jakby podtrzymywania takich dobrych emocji i pozytywnego nastawienia, także
Naprawdę im teraz jestem starszy, tym bardziej widzę, jak koszykówka, szczególnie z tych młodych lat, nauczyła mnie takich po prostu fajnych wzorców. A masz jakieś momenty, chociażby z rozgrywek młodzieżowych, które tak w szczególny sposób pamiętasz? Oczywiście, że tak. Tam wisi na ścianie wiele plakatów i każdy doskonale, jeden po drugim pamiętam, co się działo. Także pamiętam każde Mistrzostwo Polski. Pamiętam zarówno to pierwsze, jak mieliśmy 14 lat i Piotrek Niedźwiecki dopiero co do nas przyszedł z Wałbrzycha. Tak samo jak pamiętam to ostatnie do lat 20 w Sopocie bodajże, gdzie już Piotrka nie było, a pojawili się inni zawodnicy, a nam i tak udało się to zrobić, także no to są wspomnienia nie do zapomnienia. To jak zmieniło się WKK na przestrzeni tych lat? Bo ty tak naprawdę zaczynałeś z tym klubem. Zgadza się, tak. Jak ja byłem razem z Kubą Kelnerem, to był ten pierwszy rocznik, jak powstał ten klub. Także wracając tu, jak odchodziłem, to jeszcze tutaj nie było tego obiektu, ale widziałem jak się budował, jak się to wszystko tu rozwijało. Teraz tu wracam i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nawet nie zaskoczony, bo znając tych ludzi, którzy tutaj pracują, trenerów i prezesów, jakby miałem świadomość, że to może iść w dobrym kierunku. No i tak też się dzieje, także brawa dla tych wszystkich, co tutaj to stworzyli. I no co tu dużo mówić, chyba można obiektywnie stwierdzić, że jest to jeden z najlepszych ośrodków w Polsce i klubów. Także... Kiedy wróciłeś ze Stanów, poszedłeś do Startu Lublin. Jak wspominasz tam ten czas? Poszedłem tam właśnie do Startu Lublin, ściągnął mnie trener Turkiewicz, który właśnie był tutaj w WKK przed moim wyjazdem do Stanów. No cóż, no było to również ciężkie doświadczenie, ponieważ trenera Turkiewicza zwolnili raptem po 2 miesiącach. Później w tym sezonie mieliśmy jeszcze 2 trenerów kolejnych, więc było straszne zamieszanie. Przegrywaliśmy mecze, więc koszykarsko nie był to dobry sezon, był to nieudany, ale no również to było dla mnie cenne doświadczenie, ponieważ to był mój pierwszy sezon w Ekstraklasie i od razu tam miałem jakby taką rolę, że byłem w stałej rotacji. Także to nie było tak, że po prostu tam przyszedłem i siedziałem na ławce, grałem. Niestety przegrywaliśmy, ale również uważam to za cenne doświadczenie. Koszykówka to ludzie, koszykówka to miejsca. Ale czy masz coś takiego, że któreś z tych miejsc mógłbyś w jakiś szczególny sposób wyróżnić, które tak Ci najbardziej utkwiło w pamięci? Na przestrzeni całego tego Twojego czasu z koszykówką. Ciężkie pytanie. Każde miejsce miało coś w sobie. Na pewno najwięcej sukcesów osiągnąłem tutaj we Wrocławiu, jak byłem młody, ponieważ i Mistrzostwa Polski, i później awans z drugiej ligi do pierwszej, później od razu w pierwszej lidze awans do finału, także pasmo sukcesów. No i ze względu na to na pewno zapamiętam to miejsce i do teraz pamiętam, zresztą tu jestem. A tak to ciężko mi wyróżnić jedno jakieś miejsce, zarówno ze Stanów, z Lublina, jak i później Śląsk, Wrocław, Kutno, Ostrów Mazowiecka. Na pewno będę wspominał ludzi. W każdym z tych miejsc mam znajomych, z którymi utrzymuję kontakt do teraz. Także głównie to ludzie, bym powiedział. A jeszcze wrócę na chwilę do studiów. Skąd pomysł na taki kierunek? Finanse? Dobre pytanie. Liczę na dobrą odpowiedź. Dobre pytanie. Po prostu studiuję na Koźmińskiej, który jest szkołą biznesową. Skończyłem zarządzanie i uznałem, że teraz właśnie chciałem studiować po angielsku. I zacząłem się zastanawiać, co bym chciał. Nie chciałem ekonomii, nie chciałem kontynuować zarządzania. Uznałem, że finanse mogą być czymś dla mnie ciekawym. Nie miałem do końca pewności, czy to właśnie polubię, ale uznałem, że zaryzykuję i też po prostu uznałem, że jest to dobry kierunek, perspektywiczny i można znaleźć pracę po nim. Polubiłeś go? Tak, polubiłem go. Byłem bardzo w tyle, jak się okazało, bardzo w tyle, ale też dzięki koszykówce właśnie miałem taką motywację, żeby to przełamać i żeby dać radę. No i po ostatnie 1,5 roku na to poświęciłem dużo czasu, ale teraz już mogę śmiało powiedzieć, że już nadrobiłem te tyły. To co jest najfajniejszego w studiowaniu?
studenci, imprezy, nie no żartuję, znaczy imprezy również, wiadomo. Troszkę rozrywki musi być, ale w studiowaniu co jest najfajniejszego? To, że się poznaje ludzi. No, poznaje się bardzo mnóstwo znajomych, z którymi również się utrzymuje kontakty. I jednak jest to jeszcze taki moment, że trochę jednak czerpiesz z tej młodości, jeszcze nie pracujesz, także taki fajny moment, gdzie już wkraczasz w dorosłość, ale jeszcze korzystasz z życia w 100%. Ale ty jesteś na etapie, gdzie już pracujesz. Tak, tak. W tym momencie jeszcze to jest staż, ponieważ studiuję dziennie, ale po rozmowie z moim szefem jakby taki jest pomysł, że jak wszystko wróci do normy, jak pandemia się skończy i wrócimy stacjonarnie do biur, to jest chęć dalszej współpracy. To czym jest praca dla młodego człowieka? Pytanie z kategorii filozoficzne. Filozoficznych. Czym jest praca dla młodego człowieka? Tu wkleimy jakiś taki obrazek, wiesz. Ale mnie zaskoczyłaś, czekaj, a dla Ciebie czym jest? Spełnieniem marzeń, radością, nauką, poznawaniem ludzi. Okej, zgodziłbym się, tak. Realizowaniem siebie. Znaczy uważam, że praca jest super, jeżeli nie narzekasz, że musisz iść i coś robić. Jeżeli robisz to z pasji, no różnie to z pasją bywa w pracy, ale jeżeli nie idziesz właśnie z tym przekonaniem, że znowu muszę iść do roboty, no to ja uważam, że to już jest plus. Na pewno, na pewno. Dokładnie. Ale uczy też cierpliwości, co? Cierpliwości, pokory, dyscypliny przede wszystkim. Nie wiem, chyba dorosłości troszkę. Chyba tak. Tak mówią ci starsi. Dobra. To w jakim momencie życia jest Jan Grzeliński? Oje. No właśnie, Jan Grzeliński jest troszeczkę w takim momencie, że zaczyna coś nowego, ale jeszcze ma bardzo dużo sentymentu do starego i w tym momencie łączy wszystko na raz. Okej. To takie twoje cele na najbliższy czas. Mieć jak najwięcej radości i przyjemności z grania tutaj przez to, że dołączyłem do WKK, więc chciałbym z tego czerpać radość. Oczywiście super, jakby było to połączone ze zwycięstwami i złotem. A tak poza tym to chciałbym skończyć studia w tym roku, bo mam nadzieję się bronić w czerwcu, otrzymać właśnie ofertę pracy i podróżować. Mam nadzieję, że jak ta pandemia się skończy, to zacznie się jedno wielkie jeżdżenie dookoła świata. To gdzie najpierw polecisz? Najpierw polecę pewnie do Barcelony, odwiedzić siostrę z małym dzieckiem, która urodziła niedawno. A tak to kolejny plan to jest Ameryka Południowa. Chciałbym zobaczyć, bo jeszcze nigdy nie byłem. Troszkę się hiszpańskiego nauczyłem, więc chciałbym popraktykować. Super, to tego Ci życzę. Super. Tobie również tego życzę. Dziękuję Wszystkim bardzo. tego życzę. Wszystkim życzę. Żeby jeździli po świecie. Dokładnie. Dzięki wielkie. Dzięki.